Thank you for the introduction. Guten Abend, good evening i dobry wieczór. Po tych prezentacjach po angielsku chwilę potrzebuję, żeby się przestawić na polski. To może zacznę, bo kolega wspaniale przedstawił swoje doświadczenie. Gratuluję bardzo szerokiego portfolio i właśnie takich ciekawych możliwości. Nasza pracownia powstała, jak byliśmy świeżo po studiach, więc nie wiem, czy część z Was jest zaraz po studiach, ale nie wiem, czy nie macie takiego poczucia, że teraz to ja mogę wszystko. I właśnie na takiej energii, jeszcze nie poskromionej rzeczywistością, wygraliśmy pierwszy z naszych dużych konkursów, to jest Muzeum Wojska Polskiego i żeby tylko pokazać, jak daleka jest ta droga właśnie do tego, żeby budować zespół pracowni, no to ten konkurs wygraliśmy w 2009 roku, a muzeum otworzyło się w zeszłym roku. Także to jest maraton i jesteśmy, tak lubimy o sobie myśleć, zespołem od zadań specjalnych. Tutaj zostałam poproszona widzę, że się czcionki wykrzaczyły. No dobrze, ale czytelne. A propos computational design, tak? Poproszona zostałam o przedstawienie naszego punktu widzenia właśnie o projektowaniu przyszłości, a wydaje się, że właśnie to architekci robią, prawda? My staramy się antycypować to, co będzie za jakiś czas. A szczególnie ta druga część tytułu naszego dzisiejszego spotkania, czyli to myślenie o miastach, powoduje, że trzeba jeszcze dalej w tą przyszłość wybiec. I mamy tą szczególną możliwość życia właśnie w erze informacyjnej, kiedy nauczyliśmy się kwantyfikować bardzo wiele wydarzeń, bardzo wiele zjawisk na świecie i zaczęliśmy może dzięki temu go bardziej rozumieć, a może te liczby zaczęły nam służyć po to, żeby udowadniać niektórym niedowiarkom, że globalne ocieplenie istnieje i bardzo wiele innych zjawisk, które odczuwaliśmy my jako inżynierowie, architekci, kreatorzy swoją intuicją. I tak jak każde narzędzie staramy się tego używać właśnie, żeby nam pomagało. Ale tak jak pani powiedziała, nie byłoby przyszłości bez tradycji i też zawodu architekta nie byłoby, gdybyśmy się nie odnosili do tych witruwiańskich wartości podstawowych. Ale już za mojego życia zawodowego do tych 3 podstawowych wartości, które bardzo długo wystarczały, doszło jeszcze właśnie myślenie o ekologii. To jest kolejna kompetencja, którą architekt w tej chwili musi posiadać i musi ją oferować w swoich obiektach i swoim klientom. A to, co się naprawdę pojawiło bardzo, bardzo niedawno, bo oczywiście nie mówię o prostych, teraz to już prostych, a kiedyś to też była rewolucja, to znaczy, żeby przejść z rysowania na desce kreślarskiej do rysowania komputerowego. Teraz mamy jeszcze właśnie te genetyczne algorytmy, które nam pomagają wariantować rozwiązania. Coś, co kiedyś musieliśmy robić sami, dzielić się tym w pracowni i może sprawdzić 3 rozwiązania, zanim wybierzemy to najlepsze, a teraz możemy ich zrobić 300. Ale to, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, poza tym, że jesteśmy właśnie w erze informacyjnej, to zwróćcie uwagę na te naprawdę wybrane fakty. Kolega też przedstawił część, to jest dalsza część, tak? To się składa na pełen obraz świata, w którym my żyjemy. To, że jest nas dużo i coraz więcej mieszka nas w miastach, to już właśnie wiemy. To dzięki właśnie tym liczbom zbadaliśmy. Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, to mnie akurat poradziło, bo ja znałam wcześniejsze dane, że w ciągu godziny tutaj
urodzi się populacja, która zasiedliłaby nasz projekt FSO, czyli 18 000 ludzi. To jest niesamowite. Z takimi wyzwaniami przyjdzie nam się jako w ogóle cywilizacji mierzyć w połączeniu z migracją klimatyczną. Mamy co robić. Ale jeszcze właśnie ciekawe aspekty. Kolega wspominał o ilości odpadów w naszym sektorze budownictwa, akurat dane dla Niemiec, ale coś, co jest globalne dla świata, to zwróćcie uwagę, w 2020 roku masa, to w gigatonach się mierzy, antropomasy przewyższyła biomasę. To znaczy, że my ludzie wytworzyliśmy już więcej rzeczy na całym świecie niż istnieje zielonej i żyjącej biomasy. Bardzo polecam w ogóle w oderwaniu od wszystkich wiadomości szperanie po stronach United Nations, naprawdę wyjątkowe źródło, żeby się dowiedzieć i zrozumieć, w jakim świecie żyjemy i dlaczego zachodzą takie, a nie inne procesy na świecie, łącznie z wojnami. A żeby odnieść to do naszego ogródka, to Warszawa jako jedyne miasto w Polsce jest ponad 1 000 000, ale na lewym schemacie zobaczcie, to znaczy w Polsce już ponad 60% ludności żyje w miastach. Oczywiście proporcjonalnie 40 jedynie na właśnie takich wiejskich przedmieściach. No i ta tendencja ciągle rośnie, tak samo jak na całym świecie. I właśnie te dane, które teraz możemy zbierać naprawdę zewsząd, badając miasto jako organizm, wszystkie jego parametry, zachowania ludzi, klimat, możemy lepiej projektować. Pokażę Wam tylko niektóre sposoby, jakie my wykorzystujemy w pracowni te narzędzia. I to jest coś, co nie jest wymagane polskimi przepisami, bo nie pokazuje analiz nasłonecznienia, które są wymagane przepisami, to się robi od dawna, ale w Polsce nie wymaga się analiz siły wiatru. Nie mówię o konstrukcyjnych analizach, ale takich, żeby nowa zabudowa nie generowała na przykład dysz wiatru. Spodziewamy się generalnie nasilenia gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Mówią o tym liczby, ale czujemy to też na własnej skórze, a sytuacja na południu Polski to tylko potwierdza. I już posiadając tą wiedzę, proponujemy naszym inwestorom, dobrze, budujemy różne budynki, w jakimś układzie, sprawdźmy, jak będzie oddziaływał wiatr na to. Mamy dane ze stacji meteorologicznych, mój konik, jestem żeglarzem, właśnie jak wiatr oddziałuje, jakie są przeważające siły wiatru, więc możemy to zamodelować na projektowanym przez nas osiedlu. To jest akurat sytuacja niepożądana, kiedy nigdzie nie ma miejsca, gdzie moglibyśmy się przed silnym wiatrem schować na projektowanym osiedlu. To nam pokazało, że musimy coś z tym zrobić. Częściowo nachylając fasady budynków, częściowo dodając tylko zieleń na różnych poziomach tej zieleni, poprawiliśmy tą sytuację, że tak, są dysze wiatru, chyba wszyscy też znamy to zjawisko, ale jest miejsce, gdzie jest strefa ciszy. I właśnie o to chodzi, żeby te narzędzia pomagały nam lepiej projektować dla ludzi. Takie symulacje komfortu człowieka w zależności od warunków, które zadamy architekturą. I tutaj odniosę się do wspomnianego Placu Pięciu Rogów. Bardzo mi miło, Iwan, że tam byłeś. Ten projekt był chyba pierwszym takim tego typu w centrum Warszawy, przeobrażeniem, transformacją, skrzyżowania 3 arterii i parkingu w przestrzeń publiczną uwolnioną od samochodów. Co ciekawe, to, że uwolnione od samochodów budziło takie niezadowolenie społeczne jedynie w 2016 roku. A jak został oddany do użytkowania po remoncie ten plac, to przeważające głosy mówiły, że za mało zieleni. Oczywiście my dodaliśmy, tam nie było ani
krzaczki ani trawki. My dodaliśmy, czyniąc tą przestrzeń całkowicie pieszą, wprowadziliśmy 22 drzewa, które mają i już tworzą w zasadzie po 3 latach taki baldachim nad tą przestrzenią, nad sceną miejską. I to też było, akurat wtedy jeszcze nie używaliśmy narzędzi generatywnych, ale wiedzieliśmy, że zacienienie posadzki, która funkcjonalnie musiała być utwardzona, ponieważ tam jest bardzo dużo dojazdów do posesji, dróg pożarowych i takich rzeczy po prostu nie można było zmienić w tym momencie, musi zaistnieć i walczyliśmy o każde drzewo. I właśnie takie warunki możemy sprawdzać, czy potrzebujemy zacienienia górnego, czy jak postawimy ścianę, to człowiekowi będzie nadal dobrze w tym miejscu, czy posadzka powinna być jasna, czy może być ciemna, bo właśnie człowiek będzie to odczuwał zupełnie inaczej. Ten projekt w Dubaju doczekał się większego brata. Większego, bo pokrewieństwo widać, ale właśnie zaistniała potrzeba rozmowy o drewnie. Nie ma w Polsce takiego centrum doświadczalnego o drewnie, tak jak w krajach skandynawskich jest ich bardzo wiele. Nie wiem, czy wiecie, że na polskim rynku wykorzystujemy tylko 2% krajowej produkcji drewna, a wszystko to, co wycinamy w postaci różnych prefabrykatów, wywozimy do Skandynawii właśnie i innych krajów. A jednym z głównych producentów drewna w Polsce jest Podlaskie. I właśnie na Podlasiu ma powstać Xylopolis, czyli Centrum Nauki o Drewnie. Czyli jeżeli otwieramy jakąś gałąź, która jest naprawdę silną gałęzią gospodarki polskiej, to musimy to zrobić mądrze, musimy o tym rozmawiać, żeby właśnie było miejsce na dialog, kiedy prowadzić wycinki, kiedy nie, w jaki sposób prowadzić mądrze hodowlę. I ten budynek właśnie jako brat stara się być jeszcze mądrzejszy od poprzedniego. Poprzedni opowiadał historię o Polsce w Dubaju i miał tą fasadę kinetyczną. Ten jest zaprojektowany konkretnie na tą lokalizację, bo ten z Dubaju miał wrócić do Polski, ale nie wrócił. Ten jest zaprojektowany konkretnie na tą lokalizację i potrzebował każdej innej fasady ze względów na uwarunkowania właśnie nasłonecznienia, tak, żeby uczynić go jak najbardziej pasywnym wobec właśnie w sposób pasywny utrzymujący optymalne warunki dla człowieka w środku. I do tego wykorzystaliśmy właśnie taki algorytm genetyczny. W ogóle przepiękna sprawa, to tak jak kolega pokazywał, zadaje się parametry dla umysłów ścisłych, czysta logika i tutaj też dla nas bardzo ciekawe doświadczenie właśnie zabawy architektury i formy, zadając bo to architekt, tak? Kreator musi zadać te brzegowe parametry, żeby efekt, który chce dostać od tego algorytmu był pożądany. Ale to ten algorytm jest mądrzejszy od nas i potrafi zrobić więcej tych prób, żeby znaleźć tą superpozycję, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nam zajęłoby to dużo więcej czasu. I teraz wyobraźmy sobie, że tam akurat zadawaliśmy parametry patyczkom, które dają zacienienie i tworzą jednocześnie właśnie taki przestrzenny obraz fasady, ale to samo możemy zrobić z każdym innym rozwiązaniem pasywnie wpływającym na mikroklimat w budynku, ale zapewne wiecie, że nie ma idealnego przepisu na budynek ekologiczny. W jednym budynku sprawdzi się zielony dach, w drugim nie. W jednym właśnie taka ściana akumulacyjna, ściana trąba tak zwana, będzie rozwiązaniem, w innym nie. W muzeum się świetnie sprawdza. I chodzi o zbalansowanie odpowiednich proporcji pomiędzy tymi rozwiązaniami. Dla nas to robią oczywiście też i inżynierowie, ale znowu te algorytmy, te nowe narzędzia pozwalają nam zrobić to szybciej i w dużo więcej wariantów.
I tak badamy właśnie, jak przepływa powietrze, jak możemy wentylować, żeby znaleźć to rozwiązanie najlepsze, ale to cały czas człowiek ocenia to, co jest, to, co bierze do realizacji. Wspomniany Plac Pięciu Rogów to już bardziej zobrazowanie i kolejny akurat rysunek pomiarów, czyli najpierw zdobywamy dane, żeby coś zaprojektować w jak najlepszy sposób, dostosować do zadanej sytuacji, ale później bardzo cenne jest zdobywanie danych po wprowadzeniu takiej interwencji. I tu właśnie ten Plac Pięciu Rogów, po zamianie go na pieszą przestrzeń i te dane o milionie osób odwiedzających to miejsce każdego miesiąca, to jest o kilkakrotnie więcej niż przed tą przebudową. No a jest to też bardzo fajna przestrzeń, właśnie taka integrująca w mieście. Myślę, że trochę centrum się przeniosło spod rotundy właśnie tutaj. I dotarłam do tego aspektu, gdzie algorytmu nie ma. Nie ma takiego przycisku, który włączyłby wrażliwość, a który jest w każdym z nas i na dodatek jest subiektywny w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia życiowe. I właśnie takim projektem, gdzie dialog społeczny miał ogromne znaczenie, jest rewitalizacja dawnej fabryki samochodów na warszawskim Żeraniu w nową dzielnicę dla 17-18 tysięcy osób. Jak duży jest to obszar, te 62 hektarów, niech pokaże ta grafika, która pokazuje Stare Miasto w Warszawie właśnie na tle tego terenu. Tak to wygląda teraz. Nawet w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł w jednej z gazet pokazujący najgorętsze wyspy ciepła w Warszawie. Proszę. I właśnie wydaje się, że przeobrażenie tego miejsca w nowe miejsce do życia. Na dodatek dodam, że jest to teren właśnie tych 62 hektarów totalnie już otoczony przez miasto. To znaczy ta fabryka kiedyś może była na obrzeżach Warszawy, ale teraz już jest otoczona przez naprawdę ludne dzielnice północne, do których trzeba dużo dalej dojeżdżać, a to w zasadzie jest po przekątnej Mokotowa. Mówimy tutaj o prawym brzegu Wisły. Jednak i właśnie ten aspekt społeczny przeobrażenia tego miejsca, które przez lata było wykorzystywane jako plac magazynów, no bo do tego nadawały się opustoszałe hale, gigantyczne hale. Proszę sobie wyobrazić, że jedna hala ma 6 hektarów, a jest ich 4. Czyli mamy, i to właśnie widać na tych materiałach miejskich, tą wyspę ciepła, czyli mamy 24 hektary papy, które są czarne i właśnie nie odbijają, tylko pochłaniają ciepło. To się świeci na tych mapach. I okoliczni mieszkańcy w warsztatach społecznych osiedla Warszawy bardzo podkreślali chęć zmian z tego miejsca. My jako architekci, mając te dane właśnie te informacje werbalne i niewerbalne z tych osiedli Warszawy, jak i inne wytyczne od miasta, może projektujecie podobne rzeczy, wiecie jak dużo tego jest, musieliśmy sobie postawić priorytety, co jest dla nas najważniejsze i wydało nam się dwa aspekty bardzo ważne w kreowaniu właśnie takiego nowego sąsiedztwa i myślę, że to jest kluczowe słowo. To jest właśnie wykreowanie tej przestrzeni, gdzie możemy być razem, żebyśmy się poczuli, że to jest nasze miejsce, że to jest nasz park, coś, co nas łączy, że wszyscy mamy blisko i będzie dzięki temu też sprzyjało naszym kontaktom. Wykreowaliśmy w centrum tego podłużnego w formie osiedla park o różnych charakterach, ale jednak ciągły, który będzie jednocześnie stanowił i miejsce do rekreacji,
ale też jest takim kręgosłupem technologicznym tego osiedla. Integruje właśnie wiedzę i socjologiczną, i inżynieryjną. Ten staw, który tu widzicie, to po prostu zbiornik retencyjny. Również w tym trzonie tego parku akumulujemy sieci w jeden kanał, żeby jak najwięcej terenu uwolnić pod nasadzenia drzew. Kojarzycie na pewno, że sieć od sieci musi leżeć w określonej ilości, to znaczy w określonej odległości i to konsumuje szeroki pas terenu. Akumulując je w jeden kanał, powodujemy, że uwalniamy teren pod nasadzenia. Na przykład. Ta przestrzeń, która ma nas integrować, jest wolna od samochodów. Prowadziliśmy analizy przez analizy mobilności, analizy samochodów. Mamy na to, kolega drogowiec lubi mówić, ile jest terabajt tych danych właśnie z tych pomiarów, żeby antycypować, jak się będzie rozwijała mobilność. Tu mogłabym osobny wykład o tym robić. Ale drugi priorytet dla nas było to, żeby zachować lokalną tożsamość tego miejsca. Bo poza tymi 24 hektarami tych dachów, jak widzicie, tam też są dachy szedowe, tak jak w fabryce Junga, bo to jest z kolei dobre doświetlenie dla fabryk, naturalne, żeby nie stracić tej historii, która tutaj była. W dialogu społecznym spotykaliśmy ludzi, którzy tam pracowali. Bardzo wiele osób, jak porozmawiacie w Warszawie, ma kogoś w rodzinie, kto pracował w tej fabryce. A moje pokolenie całe robiło prawo jazdy na Matizach, które wyjechały stamtąd. Dlatego ważne było dla nas, żeby zachować część tych zabudowań fabrycznych, które po prostu opowiedzą tą historię. W tych wcześniejszych warsztatach było wskazanie, żeby zostawić 2-3 budynki. Ja się tutaj naraziłam naszemu inwestorowi i z tego to mi cały czas wypomina, bo mu powiedziałam: Arik, ale ty tu masz Tate Modern. Jak zwrócicie uwagę, tam jest taki budynek z wjazdem takim po łuku. No też niesamowite wrażenie wjechać tam samochodem, bo stamtąd zjeżdżały samochody właśnie. I zostawiliśmy 3 nawy, z których każda to jest hala turbin Tate Modern. Właśnie po to, żeby mógł tam zaistnieć jakieś życie publiczne i skoncentrowaliśmy właśnie części tych pozostawionych hal, to znaczy po prostu zostawiliśmy je tak koncentrycznie wokół najważniejszego placu w tej całej układance. Opowiadamy o tym na wystawie w warszawskim pawilonie Zodiak. Serdecznie zapraszam do 3 listopada, można ją podziwiać. I właśnie to połączenie tego aspektu społecznego z ekologicznym i historycznym, myślę, że z tej makiety i planszy można właśnie odczytać. Z kolei rewitalizacja Pola Mokotowskiego, taka swoista akupunktura parku, który leży na skraju 3 dzielnic aż w Warszawie. Parku, który był zaprojektowany w latach 70. Wcześniej na tym terenie było lotnisko, a jeszcze wcześniej historycznie tor wyścigów konnych. To miejsce, gdzie bardzo nam zależało na połączeniu, miejsce byśmy powiedzieli takie in between, pomiędzy światem człowieka i światem roślinnym i zwierzęcym, bo na Polu Mokotowskim żył nawet lis. Nie wiem, czy nadal jest, ale właśnie jak mieliśmy tą inwentaryzację z czasów konkursu, to nawet takie zwierzaki tam były, bo to jest z kolei obszar 72-hektarowy w centrum naszego miasta.
to współistnienie tych dwóch światów było widoczne, też uczestniczyliśmy jako mieszkańcy Warszawy w warsztatach szaret, które poprzedzały konkurs na ten teren. Takie obszary aktywności poszczególnych użytkowników tego miejsca dało się zauważyć. O określonych godzinach pokazywali się właściciele psów na szkolenia, dzieci wychodziły ze szkoły na plac zabaw i właśnie te wszystkie warstwy nanieśliśmy, szukając superpozycji, no i jak to tutaj pogodzić. Na dodatek doszedł jeszcze jeden czynnik, czyli budżet miasta i też ta inwestycja, która akurat tutaj bardzo dobrze, bo została całościowo zaprojektowana, czyli przewidzieliśmy, co należy zrobić, a analizowaliśmy nawet to, czy lampy mają wpływ na życie ptaków. Fantastyczny projekt, bardzo właśnie też interdyscyplinarny z naszymi projektantami zieleni i znawcami przyrody. Pozwolił nam wyselekcjonować też priorytety i pierwszym priorytetem zrealizowanym przez miasto to jest system wodny, znaturalizowanie tego stawu, który był projektu architekta Bolka z lat 70. I to, czego nie udało nam się zrealizować, a widać na tej planszy, to pozyskiwanie wody z dachu Biblioteki Narodowej. To jest ta szara plamka w prawym górnym rogu. Niestety tutaj legislacja nie przewiduje takiej współpracy pomiędzy miastem a Skarbem Państwa. Myślę, że to jest lekcja jeszcze do odrobienia przez naszą legislację. To był pierwszy sezon letni po rewitalizacji. Zieleni trzeba dać trochę czasu, ale myślę, że właśnie tłumy korzystające z tej przestrzeni w lato pokazały, jak bardzo jest ważna. Kontekst historyczny, ale o takiej randze naprawdę najwyższej, czyli narodowej. Celowo tutaj dałam tytuł, którym my się posługujemy jako architekci. Rekonstrukcja zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego, co prawdopodobnie z informacji medialnych znacie jako odbudowa Pałacu Saskiego. Ale jest to o tyle populistyczne hasło, że Pałac Saski to tylko 1/3 tego przedsięwzięcia, a w skali urbanistycznej to ma dużo większe znaczenie. Zachwycamy się Paryżem, zachwycamy się Rzymem i jego osiami, układem urbanistycznym. W Warszawie to kontinuum urbanistyczne przerwała wojna. Zatarliśmy kompletnie, a później czasy PRL-u postarały się, żeby stworzyć nowe osie, niszcząc czasami to, co pozostało. A właśnie odbudowa tej osi nadaje rangę, przywraca rangę grobowi nieznanego żołnierza, który to został utworzony w latach 20. w duchu tej radości po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. To było najważniejsze miejsce w kraju. Tutaj przyjeżdżali wszyscy Polacy zrobić sobie zdjęcie właśnie przed kolumnadą, przed pomnikiem, przed grobem nieznanego żołnierza. Historii, która działa się tutaj, nie tylko mówię o grobie nieznanego żołnierza, który tutaj właśnie pokazuje to zdjęcie, myślę, jak nieważnym jest w takim otoczeniu, jak staje się nieważnym, a my chcemy spowodować, że on na powrót będzie ważny, ale właśnie ta historia niesiona duchem radości z odzyskania niepodległości, ale też oddania hołdu naszym obrońcom i tych, którzy za tą wolność walczyli, to jest także historia Fryderyka Chopina, który tam mieszkał i pierwsze swoje utwory pisał. To jest historia polskich matematyków, którzy tutaj odszyfrowali enigmę. Tą historię opowiadają za nas Brytyjczycy. My też potrzebujemy mieć miejsce, gdzie tą historię możemy opowiedzieć. Właśnie w skali miasta,
jak niewielką jest to interwencją w tej tkance miejskiej, to widać na tym rysunku, a pozwoli na odzyskanie właśnie takiego kontinuum historycznego, co zresztą było po wojnie przez Biuro Odbudowy Stolicy podnoszone, że w zasadzie ta rekonstrukcja 3 naw grobu jest tylko do momentu odbudowy całego pałacu. To, co my jako kreatorzy współcześni wnieśliśmy do tego i konkursu, i przyszłej realizacji, która odtwarza po obrysie zewnętrznym historyczną formę tego budynku, to wnętrze nadaliśmy mu kompletnie współczesne i właśnie te dziedzińce, które połączyliśmy jako właśnie obraz, tak jak przeanalizowaliśmy projekty Marconiego, bo ten kompleks budynków narastał z czasem i przeobrażał się. Zresztą sama kolumnada powstała w miejscu dawnych komnat króla i była właśnie takim otwarciem Pałacu Saskiego dla publiki. I pomyśleliśmy, że gdyby nie tragedia wojny, to otwieranie dla społeczeństwa dalej by postępowało. Dlatego w tej sytuacji teraz zaprojektowaliśmy kolejne otwarcia i właśnie udostępnienie tych stref. I samo to najważniejsze miejsce dla każdego Polaka, i to właśnie odniosę się do waszych subiektywnych odczuć, każdy z nas zna to miejsce. Każdy ma z tym związaną jakąś historię, być może rodzinną. I wydaje się, że jest podnoszone, że to powinno tak zostać, żeby cały czas właśnie był świadek tej tragedii. Myślę, że to, co nasi przodkowie w latach 20. chcieli oddać, to hołd żołnierzom, hołd tym obrońcom i podkreślenie właśnie tego kontinuum. Ta odbudowa w tej chwili to też i szansa, żeby zrobić to mądrze. Jakbyśmy robili to w latach 50., tak jak odbudowywaliśmy Starówkę, bralibyśmy z cegły z innych miejsc w kraju. Teraz możemy to zrobić dobrze, możemy używać materiałów niskoemisyjnych, spowodować także, że ten budynek będzie efektywny energetycznie. I ostatni projekt, z którym was zostawię, jesteśmy zresztą w pobliżu bulwarów wiślanych. To jest konkurs, który wygraliśmy w 2018 roku i nadal nie doczekał się ani projektu, ani podpisanej umowy, a tym bardziej realizacji. Projekt ważny dla miasta, bo mówi właśnie o mieście i jego przyszłości w dalekiej przyszłości, w dalekiej perspektywie czasowej, ale bardzo trudny dla polityków, ponieważ akurat w formie z 2018 roku, to znaczy w warunkach konkursowych, przewidywał wydłużenie tunelu, zarówno w stronę południową, jak i północną, tego tunelu nad Wisłą, tunelu Wisłostrady, czyli bardzo kosztowną inwestycję. To, co dla nas ważne było architektów i właśnie ta odpowiedź zyskała pierwszą nagrodę, to utrwalenie związku miasta z Wisłą poprzez wprowadzenie obiektów wielofunkcyjnych na brzeg. Bo teraz bulwary wiślane są bardzo często, bardzo lubiane i uczęszczane, ale głównie w czasie wolnym. Chodziło o to, żeby było to miejsce, które żyje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo wtedy też staje się bezpieczne. Ale uwarunkowania 2018 roku nie są takie same jak nasza świadomość w 2024 czy nawet 2023, kiedy podjęliśmy taką próbę i właśnie takie wyzwanie przed sobą postawiliśmy. Z inicjatywy oddolnej w naszej pracowni powstała fundacja Miasta Natura, w ramach której pro bono zajmujemy się rzeczami, na które nikt nam wcześniej nie dał pieniędzy. To znaczy nie ma tego zlecenia, tak jak tutaj, a jednak widzimy jakiś problem i starając się zdobywać granty z ośrodków naukowych, staramy się badać jak najbardziej jakieś zjawisko, żeby może dostarczyć politykom, którzy mają wpływ realny
na kształt naszych miast informacji, rzetelnych informacji o konsekwencjach czy możliwościach. I zaproponowaliśmy w tym roku ideę Wisłoalei. To znaczy, wiedząc już teraz, że buduje się i za chwilę się zamknie obwodnica Warszawy i to dwustopniowa, zadajemy pytanie, czy potrzebna jest taka arteria północ-południe wzdłuż Wisły, stanowiąca barierę i psychologiczną, i fizyczną w mieście dostępu właśnie lewego brzegu Wisły do rzeki. Pomyśleliśmy, a może już to nie będzie potrzebne, jak powstanie te 6 czy ileś linii metra, cały czas rozwija się transport publiczny, będzie ta obwodnica, może tutaj potrzebujemy alei, która pozwoli nam się skomunikować lokalnie, ale nie będzie już tranzytem. Przedstawiliśmy też tą ideę w Instytucie Goethego, przedstawiliśmy teraz w Zodiaku na wystawie jako właśnie Fundacja Miasto Natura i ubiegamy się o grant z Unii Europejskiej, żeby z innymi partnerami z całej Europy zbadać podobne zjawiska i przeanalizować, co by było gdyby i żebyśmy stworzyli model najlepszego miasta na 2050 rok. Bo o tym, jakie chcemy miasto właśnie za 25 lat, musimy myśleć już teraz. I właśnie łącząc wrażliwość z wiedzą, ale też i tymi witruwiańskimi wartościami, no my jako zespół naprawdę lubimy wyzwania i bez nich trochę nie potrafimy funkcjonować. To nam przyświeca i czekamy na kolejne takie. Dziękuję za zaproszenie.